Prefabrykowane elementy betonowe są nieodłącznym elementem współczesnego budownictwa. Wykorzystanie ich umożliwia szybką realizację inwestycji wielkokubaturowych, takich jak hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, stadiony, dworce, parkingi. Dzięki prefabrykatom powstają mosty i tunele, a także projekty nietypowe. Pierwszy etap produkcji to przygotowanie projektów elementów prefabrykowanych, który odbywa się w biurze projektowym. Inżynierowie za pomocą odpowiedniego oprogramowania tworzą projekty spełniające określone parametry techniczne, np. wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, uwzględniając potrzeby inwestora. Kolejnym krokiem jest przygotowanie zbrojeń. Operator za pomocą automatycznej giętarki wykonuje strzemiona zaprojektowane komputerowo. Pręt zbrojeniowy gięty jest według schematu, który wczytywany zostaje za pomocą kodu kreskowego. Z przygotowanych strzemion na odpowiednich stanowiskach budowane są kompletne zbrojenia dla różnego rodzaju prefabrykatów. Transport zbrojeń odbywa się za pomocą suwnic, do których podwiesza się przenoszone zbrojenia. Suwnica transportuje zbrojenia w przeznaczone na etapie planowania do wytworzenia danego elementu miejsce hali, gdzie zostaną ustawione na linii produkcyjnej. Przy transporcie zbrojeń należy zachować szczególną ostrożność i nie przebywać pod przenoszonym elementem. Maksymalne obciążenie suwnic w firmie PKBEX Poznań wynosi 64 lub 120 ton, a w zakładzie w Mszczonowie nawet 160 ton. Przenoszone zbrojenia osiągają masę do 12 ton. Po umieszczeniu zbrojeń na linii produkcyjnej zostają wprowadzone cięgna sprężające. Do każdego cięgna nakładane są zaciski kotwiące, które zapierają się o bloki oporowe. Następnie każde cięgno jest naprężane do wymaganej siły podanej w dokumentacji technicznej. Zazwyczaj wynosi ona około 200 kN, w zależności od średnicy używanego cięgna. Cięgna wykonane są ze stali w postaci splotu drutów różnych średnic lub pojedynczego drutu. Spójrz w dół, aby zobaczyć naciągnięte struny wprowadzone do zbrojenia. Gotowe zbrojenie umieszcza się w metalowej formie lub buduje się formę sklejkową, która pozwala na ułożenie mieszanki betonowej. Również tutaj transport części formy umożliwiają suwnice. Po zakończeniu naprężania cięgien sprężających przystępuje się do zamykania form. Konstrukcja formy pozwala na łatwe podwieszenie jej przy pomocy umocowanych w kilku miejscach uchwytów. Forma widoczna na filmie wykorzystywana jest do przygotowania dźwigarów o długości 30 metrów. W zakładzie PKBEX były produkowane elementy o podobnym kształcie o długości prawie 43 metrów. Operator przemieszcza podwieszony do suwnicy zbiornik z betonem. Przez szczelinę wylewa dostateczną ilość mieszanki, przesuwając zbiornik nad formą. W celu ułożenia betonu w formie, po procesie zagęszczenia oraz odpowietrzenia,
Całość jest wprowadzana w wibrację za pomocą wibratorów przyczepnych. Po ułożeniu w formowanym elemencie mieszanki betonowej i uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości, forma jest otwierana. Naciąg jest zwalniany, a cięgna przecinane pomiędzy blokiem oporowym a początkiem elementu oraz na jego końcu. Stal wprowadza do betonu naprężenia ściskające. W ten sposób uzyskujemy beton sprężony. Formę użytą do produkcji elementu należy dokładnie oczyścić oraz nałożyć środek antyadhezyjny, by móc wykorzystać ponownie. Gotowy element za pomocą suwnicy wyciągany jest ze stanowiska, a następnie poddany kosmetycznym korektom. Prefabrykat wywożony jest do magazynu wyrobów gotowych. W MWG jest układany na odpowiednie miejsce sektor na specjalnych podporach, które są zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń. Dzięki temu możemy układać elementy jeden na drugim, nawet w przypadku prefabrykatów o skomplikowanym kształcie. Na takich stanowiskach elementy oczekują na dostawę na budowę. W magazynie wyrobów gotowych proces transportu wszystkich elementów również umożliwiają suwnice, które są sterowane zdalnie, radiowo, poprzez operatora przebywającego i pracującego z poziomu roboczego.